Jest godzina 5 nad ranem, patrzcie, tutaj jakaś taka barka opuszczona stoi, przynajmniej tak mi się wydaje. A my tutaj dopływamy do brzegu, nie wiem czy my coś będziemy stąd zabierać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pokład wszedł tylko jeden pan z latarką, o, żegna się nawet, zabrał małą paczkę i wychodzi. Pan już tam na brzegu po prawej stronie widzicie? I co, to na tyle, tak mi się wydaje przynajmniej. Chociaż tu jeszcze marynarze poszli pod pokład, więc może jeszcze jakiś towar będą wynosić. Jednak nic nie wynoszą chłopaki, deska na pokład i pewnie będziemy odpływać. Deszcz zaczyna padać z samego rana, bo zaraz będzie wschód słońca. Kawałek na wstecznym, żeby nie przywalić w tą barkę, odbijemy od niej kawałek i rura. A spójrzcie na tego staruszka. Ten staruszek, powiedziałbym, że nie pływa, tak na oko. Aczkolwiek patrząc jakie barki pływają w Peru, no to obstawiam, że ona jeszcze czasami sobie popłynie. O, światła zgaszone, płyniemy dalej. Jeden z załogi tutaj cały czas z latarką odpala ją co chwilę i patrzy, czy nic nie ma na trasie. Jest 5:20 i robi już się nam taka szarówka, że nie potrzeba tego chłopaka z latarką. Słońce już nam wstało, kolorków nie widać na niebie, ale to przez to, że dość mocno pada, więc pewnie chmury są też niezłe. My to dzisiaj przed kogutem wstaliśmy, dopiero zaczyna piać. Ja mówię, co tam chłopaki robią, a tutaj kierownik naszej wyprawy majtkom każe sprzątać. 3. dzień wyprawy i chłopaki myją pokład. Raczej pokład, burtę z boku. I też nie dziwię się, że pogonił ich trochę do sprzątania, bo patrzcie tutaj, tam na dole jaki syf i tutaj tak samo. Oni wszystko wywalają do rzeki. Tutaj jeszcze jakieś prace naprawcze. To była ta jedna ławka, która stała z tej strony, a z drugiej strony nie ma już? Zabrał ją? Nie, z tamtej strony jeszcze jest jedna. To tą drugą naprawia, bo z tej strony nie było. W takim razie oficjalnie witajcie telewidzowie! Dzień dobry, witajcie! Mari zawinięta w kaptur, bo te komary jeszcze latają. Wcale nie jest ciepło, słońce niby wstało, ale wcale go nie widać dzisiaj przez te chmury, ale deszcz przestał chyba padać. Tak? Ja się biorę za robienie czegoś do picia. Kawa, herbata? Herbatkę poproszę i czekamy na to pyszne śniadanie z kuchni. Owsianka. Owsiankę, co prawda, Chociaż nasz kucharz jest kreatywny, obstawiam, że będzie dzisiaj coś innego. no zobaczymy. Ale akcja z tyłu, zaraz wam pokażę. Kierownik tutaj wypatrzył, że na tamtej małej łódce ktoś cały czas tutaj macha i coś pewnie od nas chce. Albo coś się stało. No widzicie, tutaj na tej małej łódce. Zwolniliśmy, ale czy my zakręcamy teraz? Powiem wam, że ładnie ich tutaj pogonił. Teraz z drugiej strony chłopaki sprzątają. Albo będziemy wpływać do jakiegoś portu, albo miasteczka. Będzie może jakiś postoj i trzeba się reprezentować, bo tak to syf na tych burtach z boku był. Zaraz zobaczymy tutaj. No tutaj aż tak brudno nie jest, no ale też trzeba to posprzątać. I jest ta łódka, co nas goniła, to może jakiś pasażer będzie wsiadał. Okazało się, że tylko chłopaki odebrali te 2 paczki, co widzicie na środku i płyną dalej. Wczoraj nie było wody w tym baniaku, nie wiem, pewnie wyłączone było, żeby leciała, bo tutaj powinno być cały czas woda i jak jest za dużo, to ona tu wylatuje. No i nie umyliśmy naszych garów, więc dzisiaj musimy je umyć, a one trochę zaschły, więc zostawię je do namoczenia. Dosłownie mamy z 10 metrów, może nawet nie do brzegu. No i tutaj już musi być na tyle głęboko, że ta łajba tutaj się mieści i nam nie obciera nic. Ale jest zielono, patrzcie. Banany, tak. Mari robi kawę i herbatę, a ja tu odsłaniam te plandeki. Jaśniej będzie deszcz, moim zdaniem na razie nie będzie padał, więc po co nam te plandeki tutaj teraz? Kawa, herbata zrobiona, to teraz czas Tak. na jajka. Doleję trochę wody, żeby tu przykryło wszystkie. Musimy oszczędzać wodę pitną, bo mamy tam jeszcze w butelce i ta duża nam się kończy, więc jak będzie jakiś stop, to musimy wyskoczyć, aczkolwiek teraz jest mniej stopów, bo więcej wieziemy towaru i wydaje mi się, że więcej towaru w ogóle jedzie na ostatnią stację, czyli te całe tuk-tuki, a jak płynęliśmy ostatnio, to były stopy, no powiem, że non-stop, ale wystarczyło poczekać godzinę, 2, stop. Można było wyjść, coś sobie dokupić, a teraz trzeba bardziej sobie to zaplanować. Szefie, jeszcze powiedz, co dzisiaj na śniadanie? Czekamy, co będzie tam, więc gotujemy teraz jajka. Jak będzie coś dobrego, to jajka gotowane, wiadomo, mogą sobie poleżeć, zjemy sobie na drugie śniadanie. A jak będzie owsianka, no to pójdziemy w jajka. Ja 4 jajka zjem sobie z majonezem, a Marika najwyżej z jakąś bułeczką. Wygląda na to, że szykuje nam się kolejny stop i tam widzę, ktoś wysiada, plecak, no zaraz będziemy wiedzieć. Ale widać tam za krzakami jakaś spora wioska, kilka tych domów wystaje. Dobijamy powoli do brzegu, patrzcie jak ten brzeg tutaj wygląda, no on się zmienia co chwilę.
Tam na środku widzicie, pani coś uprawia, pracuje w polu. Chłopaki rozładowują jakieś rzeczy. Nie wiem, czy ta jedna osoba wysiada. Odpływamy już, ale na moje oko to był jeden z pracowników tej łajby. Może ma wolne teraz. Cała rodzina wyszła po ojca, żona wzięła worek owoców, dzieciaki też jakieś małe rzeczy. Ten mniejszy hamak ma, ten drugi jakieś bułki w worku. Stoi tych łódek tutaj trochę, więc ta społeczność no nie jest taka mała. Lekka awaria tutaj na kuchence, zaczęła woda uciekać. Mari jak zaczęła ratować kuchenkę, to jeszcze kawę wylała na kuchenkę, także Gabcio dzisiaj chyba lewą nogą wstałaś. Mari, załatwiłem śniadanie, także możesz iść. Ryż na mleku na słodko ponoć, więc myślę, że coś... Dzisiaj mam ochotę na coś takiego, więc idę spróbować. A ty chcesz? Raczej nie, od ciebie może wezmę łyżkę. A wiesz, jak pan to wylewa? Czy trzeba mieć swoje, czy jak? No myślę, że ze swoim jak pójdziesz, to będzie chyba najlepiej. Później po mleku to domyć, to też niełatwa sprawa będzie jak to. Kolejki po śniadanie nie widać. Mam już swój zestaw, jeszcze nie próbowałam. Zobaczymy na górze. Marcin, przyniosłam ci śniadanko. Myślisz, że to dobre próbowałaś? Nie. Gorąco, trzymaj. To bierz bułkę. No zobaczcie, tutaj ryżu to ja nie widzę, no ale może gdzieś Tak? tam jednak się uchował. Aż tak słabo? Tak, a pan Pokaż. ten z załogi jeszcze mi nie chciał dać kubka. O, to masz, proszę. Wygląda jak... Ale to gorące, to ja już postaw. O. O! Pan z załogi nie chciał mi dać kubka z kuchni, To jednak, jak chcesz, to możesz wziąć moją porcję. tak? Aha. Powiedział, że tylko załoga może tutaj jeść na dole. Tak do mnie powiedział, że ja mam, gdzie mam swój kubek. Ja mówię, Ale- nie mam. Dlatego oni przygotowani wszyscy. A, widzisz, no. No. Ale później chwilę postałam, mówię, dobra, no to weź tutaj sobie ten. No i czy chcemy samą bułkę? Ja mówię, no dobra, no to bułkę też. Ten inny z załogi miał swoją mortadelę na kanapkę kładł, nie jadł tego. No, oni mają tam, oni tak jedzą lepiej. Ale dzisiaj z załogi jakby jedzą śniadanie to samo, nie mają czego innego. No. Tylko mówię, mortadelę sobie sam wyciskał z paczki. Teraz to kapitan sobie pozwolił na bliskie płynięcie. Patrzcie, tu jeszcze bliżej niż ostatnio wam pokazywałem. Teraz dobrze można zaglądać w tą dżunglę, co tu jest, choć dużo nie widać. Nadal płyniemy blisko i tam ten jeden sternik cały czas sprawdza tutaj głębokość. O, teraz przywiązuje linę, a cały czas wrzucał. Taką butelkę mają zaznaczoną na linię, ile jest poziom, jaki metr. Tam jest tak powiedzmy co 30, co 50 cm zaznaczone, no i sprawdza głębokość. Ja się nadal relaksuję w hamaku, przykryta, bo komary dzisiaj znowu latają, a Marcin przyrządza śniadanko, obiera właśnie jajka, czosnek. Marice zrobię kanapki, a sam zjem sobie tak po prostu z majonezem. Jaki ty kochany, myślałam, że też będziesz jadł kanapki. Nie, śniadanie... Śniadanie keto. Kanapeczki gotowe. Dziękuję. Jeszcze dużo cebulki, to dla mnie wszystko? Możesz zjeść. Ostra ta cebula wczoraj była, ale czosnek też. pięknie wyglądają i majonezu nie żałowałeś. Tak wygląda moje śniadanie, a my nadal płyniemy tutaj przy brzegu i też mnie zastanawia, dlaczego płyniemy z tej strony tak blisko. O, Marii ostre. A tam jest dużo więcej miejsca, a my nie płyniemy środkiem, tylko właśnie cały czas tutaj przy tym brzegu. No dobra, ale to sprawy kapitana, nie moje. Ja się biorę za jedzenie. I dzisiaj też mądrzejsi z tym śniadaniem, bo wczoraj śniadanie zjedliśmy dość późno, te nasze śniadanie, i za pół godziny podawali obiad. Obiad był dobry, więc jeszcze zjadłem obiad. Więc dzisiaj wcześniej... tak. Ale piękny, no. Więc tak, więc dzisiaj wcześniej śniadanie, żeby później obiad normalnie zjeść. Podpłynęliśmy do jakiejś małej miejscowości, a Marika tutaj jakieś zaklęcia na te komary z kadzidełkami daje cały czas. Patrzcie, jaka ma miejscowość. Ale jak zielono, trawa przystrzyżona. Widzicie? Palmy. Palmy, tak, banany, pełno tego tutaj z tej Wygląda strony. jak jakiś resort w tropikach. Tak, i tutaj może by było, ale tu jest rzeka akurat. Widzę, że dłużej tutaj stoimy, więc ja wyjdę na brzeg. Jestem już w wiosce, tutaj widzę mała dziewczynka pracuje, jakieś owoce, nawet w siatkówkę grają. Patrzcie, pierwsza chatka drewniana, pani starsza tutaj sobie siedzi. Tam widzę, coś się dalej dzieje, ale patrzcie, to mi się właśnie podoba. Mała wiocha, ale boisko musi być. Ale jak to boisko jest położone, palmy tutaj widać, kokosy wiszą, ale nie jakiś orlik, małe boisko, tylko pełnowymiarówka. I jeszcze zrobiona, zobaczcie, tutaj taka droga, ścieżka, nawet wybetonowane to wszystko. Idę tam dalej zobaczyć, bo tam coś się dzieje. Nawet jakiś tuk-tuk jeździ, to niemożliwe. Po drugiej stronie boiska widać, że jest szkoła. Ławeczki też są, jak jest jakiś mecz, to można oglądać tutaj, bo tutaj jest to boisko. Tutaj widzę, nasi siedzą, chłopaki z pokładu. Czy jest tu jakiś sklep, żeby coś kupić? Chłopaki od nas z załogi tak kupili, patrzcie, ryż, żeby było na śniadanie, na obiad. Sporo tego ryżu, jakieś papryczki, to są nasze chłopaki. Idę dalej, a tak, desaju, no idę dalej zobaczyć, gdzie tu jest sklep. Czy tam jest jakaś restauracja też? Ale spokojnie tutaj na tej wiosce. O, tutaj lokalni mieszkańcy.
Hola, buenos dias. Ale pięknie to wygląda, palmy. Tutaj jakiś biznes połączony z domem. Ten dom trochę się rozwala. Ale są też takie domy, patrzcie, widać, że to nowy, murowany. Dziewczyna tutaj macha, chciała być nagrana. Buenos dias. Tutaj kolejne, no co tutaj robić? O, dziewczyny na telefonie siedzą, tu jest jakiś sklep. Cebulę pani ma w sklepie, biorę 4 zł, 4 sole, taka cebula czerwona za kilogram. Chłopaki już mnie wołają tutaj, dawaj na pokład, widzę tam tym tuk-tukiem jeździli, oni pojechali gdzieś tam dalej pewnie jakiś inny sklep jest. Jest i tuk-tuk na tej wiosce, a jak jest tuk-tuk, to znaczy, że można gdzieś kawałek dalej pojechać. Młody chłopak, ile on może mieć tutaj? Z 15 lat pracuje już. A tutaj, jest, no właśnie, to jest Santa Rosa się nazywa ta miejscowość. A tam idzie cała moja ekipa. Dopiero delfiny tutaj się wynurzyły, ale numer. Mam nadzieję, że zaraz wyskoczą jeszcze, ale muszę iść powoli. Są, tam były, kurczę, nie udało mi się nagrać, ale płyną, płyną w tamtą stronę, widzieliście? Dawaj, jeszcze, wychyl się. Piękne. O, jest, ale piękne. Chłopaki jeszcze tutaj jakieś zakupy robią, nawet nasz kucharz jest. Kupują jakieś banany, na to wygląda. Teraz pięknie tutaj 2 się wynurzyły jednocześnie, ale tak bardzo mocno. Marika tam na statku teraz stoi, ale piękna sprawa. Mam nadzieję, że zaraz znowu się wynurzą. O, tam teraz. O, następny. Jestem już na pokładzie, idę na górę, może jeszcze uda się te delfiny podziwiać. Powoli odpływamy, a tam daleko jeszcze widzę, te delfiny skaczą, ale już tak dalej. Mam nadzieję, że będą płynąć za naszą łódką kawałek. Temperatura się lekko podniosła, więc czas iść wziąć prysznic. Rano nie braliśmy, bo jeszcze dość zimno było. Pokażę wam teraz prysznice, zlewy, 2. Są też 2 kibelki, tu jest jeden, tu jest drugi, takie same. Jest kibelek połączony z prysznicem, bo nie ma tutaj żadnych haczyków, więc gdzieś tutaj sobie zostawiam szampon. No a ręcznik to gdzieś zaraz sobie tutaj będę musiał znaleźć, gdzie go powiesić. Ja już jestem po prysznicu, tutaj byłem. Nie jest tak strasznie, jakby się mogło wydawać. Taka jedna zasada, jak będziecie się kąpać w tej wodzie, bo to wiadomo jest woda z rzeki. My już się kąpaliśmy i w Amazonce i teraz w tej rzece. Jak będziecie się kąpać, to spróbujcie nie otwierać ust, bo wiadomo, że najbardziej się zarazicie, jak się napijecie tej wody, albo gdzieś tam łykniecie tylko. Choć miejscowi widziałem, zęby bez problemu myją sobie, płukając. Dla nich jakby to też nie jest groźne. Wiadomo, że my też inaczej to odbieramy, więc no taki tip. Nie otwierajcie ust, po prostu umyjcie, spłukajcie się i będzie dobrze. Wczoraj prysznica nie braliśmy, ale dzisiaj powiem wam, że od razu się lepiej czuję, bo tak to uklejony. Wczoraj było jeszcze dość ciepło, dzisiaj nie jest aż tak ciepło. Mam nadzieję, że nie będzie tego słońca dzisiaj aż tyle, bo mi nie brakuje tego słońca na statku. Wręcz jest przeszkadzające, bo tutaj jestem teraz na dolnym pokładzie i tutaj nie jest aż tak gorąco, bo tutaj sufit tutaj to nasza podłoga, więc ona się tak nie grzeje, a u nas sufit jest blacha i ta blacha się tak nagrzewa, jest mega gorąca i też jest mega gorąco wtedy u nas, więc mam nadzieję, że słońce dzisiaj nie wyjdzie. Po 38 godzinach płynięcia i 42 godzinach już na łajbie Mari też postanowiła, że nie będzie gorsza ode mnie i jednak wykąpie się w tej wodzie z rzeki. O, dzisiaj właśnie jak na tej poprzedniej łódce też jest taki spadek energetyczny w tym 3. dniu. Już właśnie denerwuje jak wtedy silnik, jak dzieci, jak jakieś tam w nocy. Dzisiaj pan też odpalił sobie głośną muzyczkę. Chyba ten prysznic faktycznie załatwi te wszystkie problemy dzisiaj, coś czuję. Zmyjesz te wszystkie problemy z siebie. Wodą z Amazonki. A nie, już nie Amazon. Maron, tak się chyba nazywa rzeka. Aczkolwiek moim zdaniem to powinna się nazywać dalej Amazonka. Tutaj zobaczcie, jak fajnie widać, 2 rzeki się łączą. Tamta jest ciemna rzeka. Tak samo było w Manaus, Brazylii, na Amazonce. Rio Negro się łączyło właśnie z Amazonką. No i jak płynęło tam w dół, to się tam, kawałek dalej się mieszało dopiero. A my przy okazji zatrzymujemy się w tej wiosce, widzę tam jakieś rzeczy do załadowania. I co mi się podoba w tych miejscowościach, że wisi zawsze peruwiańska flaga. Patrzcie na te ptaki, jak polują na ryby. I jeszcze raz. Ach, uciekły mu rybki. I jeszcze raz. Aj, znowu kogoś podwożą nam tutaj na łajbę. Ale ma z tyłu koło, widzicie? A tamten skręca, ten tutaj jeszcze operuje tym silnikiem. Jaki załadunek bierzemy albo co zostawiamy, bo widzę tam jakieś wiadro ryb jest. I co, to przypłynęło, czy oni to dają na statek? Może jakieś ryby na obiad dzisiaj będą? Dobry gulasz to ja też bym zjadł. Ona tu się pcha do nas. Widzicie te maluszki? Świnki przy korycie? A teraz się mało ruszają. Piesek przebiegł, ale one tam są. Schowały się teraz za koryto. Coś tutaj chłopaki dealują. Co oni przysypali? Ryby, całą beczkę ryb. O, ale będziemy mieli wyżerkę dzisiaj, Marii. Mamy tyle tych ryb, że przez kolejne 3 dni będziemy jeść 3 razy dziennie ryby. Teraz je trzeba przerzucić do nas na barkę. No, myślę, że tak z 20 kilo to lekko tych rybek. O, nawet więcej chyba.
Oj, ciężko im wnieść. 3 dychy obstawiam. Chłopaki nawet mają wagę, będą zaraz ważyć, ile te ryby ważą. A inna jeszcze, coś tu nie gra do końca. Widzicie te malutkie świnie? Locha się położyła teraz i one teraz jedzą. I chłopaki teraz sprawdzają, ile tu jest kilogramów tych ryb. Zaraz będziemy wiedzieć. 52. To jednak miałem słabe oko. 50 kilo, 52 kilo. Za 50 chłopaki płacą. Te to wyglądają już na jakieś marynowane. Te też będą na kilogramy, tylko trzeba wodę wylać, żeby za wodę nie płacić. Te to już są zasolone nawet i już oprawione bez niczego. Teraz te z tego wiadra jeszcze lądują. No tutaj też będzie pewnie z 50. O, trochę mniej mi się wydaje. Ważą teraz chłopaki kolejny 44, 44 kg tutaj. No to już byłem blisko, 40 powiedziałem. I teraz kolega płaci. No dobry biznes tutaj mają tutaj miejscowi. 5 soli za kilogram ryb, czyli 5 zł. Odpływamy już, biznes zrobiony, ryby już są. Chłopaki się ze mnie tu śmieją, że to będzie dzisiaj potrzebne. Chłopaki to zabierają pod pokład. Coś czuję, że my nawet tutaj ich nie dostaniemy na obiad. A bus tutaj kapcia złapał, stoi tutaj 3. dzień, może od słońca albo w ogóle, bo to łyse opony tutaj. No już dużo nie zostało tego bieżnika. No i co jeszcze chłopaki z tymi rybami robią? Do jakiejś chłodni pewnie by się przydało je dać, albo do lodówki. A z drugiej strony taka szybka łódka, widać sporo ludzi na dole, a na górze banany, widzicie? Ale też na hamakach ludzie. Wróciłam z prysznica, nie była to łatwa sprawa, ale się udało. No ja byłam u tej nie po prawej, co ty byłeś, tylko po lewej. I tam nie ma tego okienka, więc nie miałam gdzie za bardzo położyć. I rzeczy też. I tak mówię, ja cię co z tymi rzeczami zrobić? Już sobie znalazłam, że na drzwiach są belki, nie wiem, od spawania. No i tam położyłam te płyn i szampon. To znowu u mnie po prawej stronie był brud, jakiś nawet jak grzyb to wyglądało. Ja już nie wspomnę, jak to wyglądało, tylko po prostu, że dało radę tam cośkolwiek położyć. I na górę, na tą rurkę zarzuciłam rzeczy, ale mówię tak, kibel otwarty, majtki tam zarzucę, jak mi to tam zleci, telefon też mówię, włożę, bo akurat na smyczy, więc tak go przewiesiłam. Ja mówię, jakby się coś odczepiło tam, no to Klop? nie, pójdzie, nie do rzeki chciałabym pójdzie. tam, no nie chciałabym też tam szybko wkładać rąk, bo ten kibel to jest taka, no zresztą ta woda jest po prostu, myślę, że nikt tego też nie czyści tak jak w domu, no plus ta woda, która robi też taki kolor osad. Ale udało się, wyzwanie niezłe, a teraz próbuję rozczesać moje dredy, bo ciężka sprawa z tymi włosami, coś czuję dzisiaj. Dzień przed wyruszeniem w tą podróż Marika sobie zrobiła tatuaż i ma zaklejony taką taśmą sprytną, że tutaj wiadomo, woda gdzieś tam się nie dostaje, ale już czas ściągnąć tą taśmę i przemyć. A wodą wiadomo, z butelki trzeba taką, no bo takiego tatuażu świeżego lepiej nie myć wodą z rzeki. Zejdzie. Boję się, że cały tatuaż odejdzie. Jak schodzi tatuaż? Trochę. Trochę schodzi, masakra. Już zasek trochę. Strób się zrobił. No właśnie, muszę teraz to odkleić delikatnie i zaraz przemyć wodą. To był dobry pomysł z tą taśmą. O, piękny, co? Ładnie wyszedł, tak. Teraz tylko zmyć to tak po bokach, co jest, jak od plastru i będzie ok. To delikatnie jeszcze raz przemyję wodą, zaraz wyschnie i nałożę maść, którą mam. Mari kupiła sobie jeszcze taki krem, żeby smarować tatuaż. O, Z witaminą A i D. o matko boska. Podobno właśnie na jakieś podrażnienia i takie specjalne ten jest do tatuażu, ale to jest właśnie napisane na jakieś podrażnienia. Nie wiem, czy go więcej nałożyć? Jak chcesz. Dobra, niech ma. Jeszcze taką starą łajbę tutaj mijamy. Kucharz właśnie chodził po pokładzie naszym górnym i wołał nas na jedzenie. Wcześniej widziałem, załoga jadła, ale załoga już jadła rybki. Zobaczymy, co my dostaniemy. Ryż pewnie będzie, bo wiadomo, że tutaj zawsze jest ryż. Widzę, są ryby, no i są banany gotowane. Wygląda na to, że dla nas też będzie ryba.
Tak wygląda nasz obiad, no to wam powiem, w porównaniu do tej łódki pierwszej, to gdzie my tam rybę zobaczyliśmy. O, ale pięknie to wygląda. Smacznego. Polana smacznego. Nasz obiad był tak pyszny, że bierzemy się za obieranie ziemniaków i ugotujemy ziemniaki, usmażymy do tego sobie jajka. Ta ryba może by byłaby zjadliwa, ale ona jest mega słona była, w ogóle nie wypłukana, po prostu wrzucona do patelni, a się piwa zachciało. Tak, no i do tego jeszcze miałam mnóstwo ości, takich maluteńkich ości, które trzeba było wydłubywać. No generalnie ta słoność przeszkadzała, no i nie było to najlepsze połączenie. A ja teraz męczę się z ziemniakami i jakieś takie kwadraty mi wychodzą. No nożyk mały to nie jest do obierania ziemniaków. No i ciężko, te ziemniaki chyba już zwiędniały. Zwiędły? I też ciężko po prostu... Albo nóż jest tępy, nie wiem, no nie idzie. Ja Nóż chcę go- ostry, ostatnio się ucięłaś. No tak, ale to nie wiem, czy właśnie nie stępiał się. Ale pięknie pokroiłam te ziemniaki. Bardzo ładnie, ja kroję w taką drobną kostkę, żeby więcej weszło, bo mały garnek mamy, a jakbym rzucił takie to dużo by tutaj nie wlazło, więc mniejsza kostka, więcej ziemniaków, więcej przyjemności. Też nie wiem, czy one tutaj nam wejdą sześciutkiem, no ale zobaczymy. Zobaczymy, będziemy upychać. Jak nie, to na 2 razy będą. I jeden ziemniak nam się nie zmieścił. A garnek wypełniony po brzegi. Ziemniaki już wstawione, przykryte patelnią. Widzę, że mijamy kolejną barkę. U nas za wiele się nie dzieje, jeżeli chodzi o widoki i stopy. Po prostu jest teraz to samo. Mijamy tylko jakieś barki. Mało stopów jest. Jestem trochę zawiedziony, że tak mało stopów jest, bo nawet nie mogę jakoś sobie tutaj dronem polatać. Nie mogę tych wiosek pozwiedzać. Ostatnio, tak jak wam wspomniałem, że było sporo tych stopów, więc można było sobie tam powychodzić, jakieś zakupy porobić, nawet zobaczyć, jak sobie miejscowi żyją. A tutaj musimy czekać tylko na jakieś takie stopy, jak tu kapitan zdecyduje, że trzeba więcej ryb kupić. Ziemniaki już ugotowane, smażę jeszcze cebulę z czosnkiem, do tego będzie mleko, czyli robimy takie pire ziemniaczane. Pan idzie koguta opukać. Pan ma koguta i kurę tam. To te, jak zawaliło. A, to one tak śmierdziały. Bo one tam waliły pod siebie cały czas i on je tam dokarmiał, one waliły, już trzeci dzień walą pod siebie, w końcu to ogarnął, bo oni tam śpią, to mu śmierdzi. Pan chyba tylko po prostu wyniósł te koguty. O, teraz wystawiła łeb, żeby im tam nie śmierdziało. Nie tak. Smażymy do tego jeszcze jajeczka. To właśnie Marcina sposób polewania, żeby były takie żółtka, wiecie, rozlewające się później. Ale to będzie pyszne. Moja porcja już jest tutaj gotowa, a Marcina właśnie czeka na jaja. Tak wygląda nasz obiad. Są już jajka, już jedno zjadłem. Marika dopiero zaczyna. Ja szybko jem, kończę. Zatrzymujemy się w jakiejś miejscowości, więc ja muszę to wykorzystać, bo wiecie, że bardzo mało postojów mamy. Jestem już na dolnym pokładzie, wychodzę, zaraz się podpytam, ile będziemy stać. Kapitan mnie pogonił, że szybko mam iść. Nie mieli tego, co potrzebowałem, więc szybko wracam. Tak, pan mnie tutaj goni też. O, już deskę nawet zabrali. Więc ja muszę sobie poradzić bez tej dechy teraz tutaj. Dobre cwaniaczki mi tutaj, dobra jest. Odpływamy! Dawaj kapitan, jedziemy. Tak, no patrzcie. Kroka zrobiłem i odpływamy już teraz. My już płyniemy dalej i zaraz wam pokażę podobną sytuację, jak dwa kolory rzek się łączą. My płynęliśmy znowu tą brązową, a płynęliśmy znowu na taką ciemną. Stąd już widać różnicę, widzicie? Teraz samochód tutaj zasłania na środku, ale zaraz będzie tutaj blisko mnie. Będziemy wpływać na tą dużą rzekę brązową, więc to zobaczycie to lepiej z bliska. O, przód naszej barki już jest na tamtej rzece, a my jeszcze tutaj. No fajnie to się miksuje, jakbyście do kawy wlewali mleko, widzicie? Patrzcie, na całej długości tutaj. Podpytałem teraz naszego sternika, patrzcie jakie koło, tutaj są jeszcze jakieś zegary, to związane z silnikiem raczej wszystko, parametry, tam ma też jeszcze z tyłu wajchy, widzicie, są, pięknie to wygląda. No i będziemy teraz płynąć tak 4 godziny do następnego stopu i mówi, że będzie trochę dłuższy i większa miejscowość będzie. Tym razem kolej Mariki do zmywania naczyń, leci z garneczkami i pudełkami. Babcia Helenka przyleciała. Cześć babciu, ale ładny. Ale w środku, no nie chcę się teraz roztworzyć. Pokaż w środku, jaki piękny jesteś. Mari zjadła pyszny obiad, idzie spać, ale tutaj odwala się MasterChef i wyższy poziom podróżowania. Moi drodzy, frytki na gazie. Także został nam ten ziemniak, trzeba go zjeść, a że mamy ketchup. Teraz do Mariki przyleciał. Siedzi u Mariki na hamaku. Bardzo przyjazny, to już jest drugi. Wyteczki są, ketchup jest, majonez jest, Marika będzie się zajadała, smacznego. Ty też smacznego, dziękuję. Zobaczcie, jak tutaj chata zawalona, była już blisko Skarpy i tak jak wam mówiłem, co sezon przybywa tej ziemi tutaj i co sezon też ta ziemia jest zabierana stąd. Tak niedawno nami tutaj potrzepało, chłopaki szybko przybiegli, zasłonili tutaj z boku.
burza nam taka idzie, tak zaczęło wiać mocno. No tutaj to pizga, ludzie przybiegali, swoje ciuchy tutaj pościągali, bo mieli porozwieszane. Pewnie coś tam poleciało, bo nagle tak zaczęło wiać. No i patrzcie, tam wygląda jak jakaś burza piaskowa. Coś takiego dzisiaj nas goni. Dopadła nas ta burza, goniła i ma, zaraz wam pokażę z przodu. O kurczę, zawiewa, muszę czapkę trzymać, żeby mi nie odleciała. A tam patrzcie, szarówka. Daleko tam to nic nie widać przez ten deszcz. Dzisiaj zdecydowanie mieliśmy hamaki zawieszone za blisko, jeden obok drugiego, w sensie jeden hamak, tylko dwa węzły, więc ja postanowiłem, że ja sobie go powieszę dalej, zdecydowanie dalej, bo tak jak tu wisiał, więc od tego miejsca będzie no 1,5 metra dalej. Wziąłem linkę tak pojedynczo, bo tutaj są podwójne. Czyli jak, to Mari? nie walnie? Tego nie wiadomo na 100%. Lepiej, tak? Póki co fajnie, tak przede wszystkim Można się- niżej i tak Płasko. w kokonie trochę. Dokładnie. Kucharz już uderzał nożem tutaj w barierkę. Jak taki dźwięk słychać u góry, to znaczy, że kolacja gotowa. Widziałem, ktoś już tam przyniósł sobie. Jest zupa z kurczaka na kolację. Kolega już nam nakłada zupę. Jak wygląda ta zupa? O, taka biała trochę, jak oj, noga jeszcze będzie, trochę wygląda jak barszcz biały. Tak wygląda nasza zupa z kurczaka, taki trochę rosół na ryżu. Patrzcie, on jest taki klejący się, trochę sporo ryżu rozgotowanego jak w pomidorówce polskiej. Mari też już zajada z hamaka. Leniwo dzisiaj. Smacznego, tak, Dziękuję. leniwy. No i Wzajemnie. pada znowu. Chwilę przestało, a teraz znowu pada. Mamy teraz krótki stop, zabierają tylko worki, nawet nie wiem z czym, ale z czymś zabierają i ruszamy dalej. Ponoć będzie stop tam dalej, bo tu widzicie, antena, jest większa miejscowość. Dosłownie chwila i już odbijamy. Spora wioska, tam wcześniej widziałem boisko, nawet z trybunami. Tutaj takie osiedlowe bardziej boisko też grają, a nie, tutaj już w siatkę grają, widzicie? Na środku. Tam dzieciaki się bawią, widzicie, na jakiejś starej łajbie. To jest też ciekawe i zaraz wam pokażę. Patrzcie, tutaj rurociągi takie idą i one idą w głąb dżungli, patrzyłem po mapie i nie wiem właśnie, czy oni tutaj z gazem nie przypływają i nie pompują tego gazu właśnie tam zbiorniki, bo też na mapie widziałem, że są zbiorniki, coś takiego jak gazoport w Świnoujściu. I ta barka, tak mi się wydaje przynajmniej, że służy do tego, że tutaj podpływa jakiś statek i przepompowują to właśnie tam w dżunglę. Tutaj kolejna stacja, tylko nie wiem, czy to też na gaz, raczej nie, to jakieś rury inne mi się wydaje. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie zbiorniki na gaz na środku. Podpytaliśmy kapitana i powiedział, że tutaj diesel jest i że wydobywają stąd i stąd pływają statki do Iquitos, bo tam rafineria jest. Mamy trzecią wersję tego, że tutaj przypływa duży statek, duża barka z ropą, a później małe dystrybuują to po całej rzece. Ile ludzi, tyle opinii, tak samo jak kogoś zapytasz, ile jeszcze będziemy płynąć? 3 dni, 5 dni, 2 dni, nie, jutro dopływamy. No także tutaj tak samo mają chyba taką wiadomość na tego. Do tego dochodzi nasza znajomość hiszpańskiego. Ale teraz przetłumaczyłam ze słownikiem, oni obydwoje się też spojrzeli i tak, no. Mówisz tak, oni si, Oni tak. si. Tak, jak Marcin się poszedł pierwszego dnia dogadać też, że czy płyniemy w złą stronę, że płyniemy w innym kierunku, że płyniemy najpierw tam, a pan mówi tak, tak i później zawracamy, pan tak, Ale tak. to ja dałem ciała z moim hiszpańskim. Także się dogadaliśmy tak samo, no ale śmiesznie w każdym razie, może poczytamy o tym więcej. Kapitan teraz szuka miejsca, gdzie tutaj dobić do brzegu. I mamy to, dobijamy do brzegu. Popadało trochę, to trochę się poślizgam pewnie w tych swoich klapkach. Jestem już na brzegu, szybkie jakieś zakupy. Tu jest barka, ponoć mamy 10 minut niecałe. Musieliśmy pójść ulicę dalej, bo z przodu nie było tego, co chciałem. Tutaj widzę jeszcze grillują co nieco. Patrzcie, zaraz wam pokażę. Grill, o proszę. Mięso, kurczaki, banany, ryby. Jest i większy sklep. Pięknie. Zaraz coś wybierzemy. Widzę, że kapitan też się rozgląda. Kapitan wziął tu jakieś 2 puszki, 2 kurczaki też zamrożone i tutaj jeszcze coś zawinięte. I to na jutro, na obiad będzie. Ja też robię zakupy, biorę coś takiego. To jest mój zestaw Coca-Cola, woda i tutaj coś mocniejszego, bo na te bakterie od środka też trzeba zadbać. Tam dalej słyszę, coś się dzieje, może jakiś festyn na boisku czy coś, ale tam już nie mam czasu iść, bo kapitan już poszedł. Jeszcze za mną idzie jeden kolega, który płacił i wracamy i będziemy startować dalej. Jest i mój kolega ostatni i będziemy odpływać. A co tutaj się dzieje? Pali się jakaś pochodnia, sporo ludzi. Będziemy coś zostawiać czy zabierać kogoś? Jak startowaliśmy, to wspominałem wam, że tutaj są jakieś protesty.
I właśnie tutaj jest ten protest i my się zatrzymywaliśmy. Nie wiem, czy musimy coś zapłacić, czy nam pozwolą pojechać, czy nie, popłynąć. Zaraz zobaczymy. Podpytałem trochę tutaj z moim hiszpańskim i okazało się tak, że oni protestują tutaj, bo nie ma tutaj szpitali, nie ma jakiejś bieżącej wody i chcą jakby trochę się rozwijać, a gdzieś tam są zblokowani z tym i nie ma inwestycji, więc zblokują te statki tutaj. Ale w sumie na wodzie nikt nas nie blokował, tylko sami tu przypłynęliśmy. Każdy kapitan respektuje to po prostu może i tak jest i czekamy. On mówi teraz, nie wiem, godzina, dwie, kapitan poszedł rozmawiać tutaj z liderem i lider podejmie decyzję. Strajk w pełni, jak słyszycie. Podobno od 6 dni ten strajk tutaj trwa. Tam jest ten strajk, tam też nasza barka, ta lampa, co na środku świeci, tutaj jest od razu jakiś sklep, tam też ktoś mieszka, tutaj o telewizję sobie oglądają, jest też duży hamak, są stoły, są też pewnie rodzinne obrazy. Nasz kapitan robi jakieś zakupy, nie wiem, czy on wykupne robi, żebyśmy dalej płynęli. O, kolega z załogi. Ja też zrobiłem sobie zakupy, takie mydło do prania i to, co nam się dzisiaj przyda, czyli nie wiem nawet jak to się nazywa, ale to jest taka spirala, gdzie się podpala jak za dużo komarów lata, więc to biorę 4 sole, 2 sole, 6 soli, 6 zł, taki zestaw, to użyję jutro, a to będzie na dzisiaj. W takich miejscach też lubią się zabawić i patrzcie, tutaj grają sobie w bingo, a zakrywają to kukurydzą, widzicie? Nie wiem, kto tu losuje numerki, ale tak to się tutaj odbywa. Wygląda na to, że kapitan załatwił sprawę i mówi, dobra, idziemy na barkę, więc coś mi się wydaje, że nas puszczają. Zostawiamy już tą wioskę, życzymy im jak najlepiej, ale na szczęście już nas spuścili i płyniemy dalej sobie. Tu jeszcze Mari sobie zagaduje z panem, który cały czas tu świeci w nocy i sprawdza, czy nic nie ma przed nami. Mieliśmy to zrobić na 48, jest 49 godzin jak płyniemy. Plus 4 jak siedzimy na łajbie, bo byliśmy wcześniej, mieliśmy wcześniej też wypływać, więc spóźnienia też było trochę. Znacznie wcześniej, bo wypłynęliśmy o 19, mieliśmy o 15, a byliśmy gdzieś na łodzi o 13, więc myślę, trochę więcej jesteśmy na tej łodzi no już. właśnie. Tak, ale jest dobrze. Po tym prysznicu dzisiaj, jak Wam mówiłam, taki zjazd energetyczny. To jest taki trzeci dzień, w którym jest dosyć ciężki, bo już jesteście trochę zmęczeni, trochę macie czegoś niedosyt, trochę Wam brakuje tego ruchu, a przynajmniej mi. I jest takie kręcenie się, szukanie czegoś, już za czymś chodzicie i szukacie. Ale tak, prysznic trochę pomógł. No i teraz jeszcze... Dzisiaj relaksik. Tak, relaksik. Także myślę, że dzisiaj będzie się już dobrze spało. Ale ja też zauważyłem, że to nie tylko u Ciebie jest. Zauważyłem tutaj. Dzisiaj taki spokój był na łajbie. Tak, że się ludzie jeszcze kręcili, coś tam robili. A tak dzisiaj, po południe, wszyscy w hamakach, nikt nigdzie nie wychodził. A ten pan, który właśnie po jedzenie poszedł, też już widać, że szuka czegoś innego, Tak, jakichś tak, smaków. tak, Ten, tak. co mówiłeś, że poszedł z Tobą, nie? Tak. Na zakupy. Jakiś konserw nakupowali dzisiaj, tak. No, to już No. ludzie szukają czegoś, także Czegoś widzicie, no. Ten trzeci dzień to taki moim zdaniem krytyczny dzień, a już będzie A, później lepiej. a jutro już będzie tak, już mówią, dobra, jeszcze jeden dzień i dopłyniemy. Dokładnie. My gotujemy kolację do naszej imprezki, mamy sos pomidorowy, czosnek, cebula dodana, makaron jest, tu jest nasza imprezka, a jeszcze kapitana, no mówiliśmy, kapitan po robocie jest, więc walnął z nami sobie jednego drinka. Zresztą, no piję teraz tego drinka, Mari z nim sobie rozmawia po hiszpańsku, a ja gotuję tą kolację. Ja tu gadu z panem kierownikiem, Marcin w międzyczasie już ugotował porcję, dał nawet naszemu kierownikowi spróbować. Mówi, Marika, że dobre. czy ty zdajesz sobie sprawę, że jak ty powiesz do kapitana kierownik, to on się na ciebie obrazi? Ja cię Dobrze, że ciebie nie rozumie. No, dobra, lepiej Taka już pomyłka. Kierownik tu tam siedzi przy biurku i przyjmuje zamówienia, a kapitan sobie pije drinka z nami. no dobra. Nakładaj lepiej już nam. Ugotowane trzeba pozmywać. Teraz kolej na mnie. Dokładnie, zmieniamy się w zmywaniu, a było dzisiaj pyszne. Szefowi, już teraz się powtórzę, nie poprawię, przepraszam, kapitanowi też smakowało. Mari, ja nie wiem, czy on cię nie wysadzi na następnym stopie za tą pomyłkę. A co ty się tak cieszysz? Chciałbyś? No nie, śmiesznie by było, byś następnym statkiem dopłynęła. Jaja by były niezłe. Mało ich tutaj nie pływa, no. Ale pan kapitan dzisiaj przyjemny, bo takie mieliśmy wrażenie, że wcale taki przyjemny nie jest, ale widać musi tutaj czuwać i myślę, że dlatego jest taki po prostu nie kumplujący się ze wszystkim. Rozkręcają się, nawet ten kierownik, jeden z nich właśnie, co tam siedzi i przyjmuje te zamówienia, zlecenia, kto co dostaje, wynoszą stąd. No to też dzisiaj podszedł już do mnie, mówi, a pokaż filmy z drona, wiesz, już tak lepiej.
No właśnie, im dłużej tak jakby zdobywają zaufanie, no też tutaj dużo ludzi nie jeździ, obcokrajowców, więc Ale myślę, że dlatego. Ale znowu jest taki jeden sternik, który tam bez problemu i gadka i wszystko od razu. My już w łóżkach ubrani w długie spodnie, bo komary tutaj ciachają. Mari tak samo. Mamy ściągnięty film na Netflixie, więc odpalamy sobie odcinek No. i będziemy szli do spania. Ja jeszcze się przykryję tutaj hamakiem, o, chyba walałam w mikrofon, przepraszam, jak było słychać. Hamakiem mam grubą kurtkę i bluzę i jeszcze coś na szyję. A że dzisiaj- nie zmarznę. A dzisiaj taka zamiana. Mari mimo tego, że dostała nowy hamak, to i tak chce spać na moim. No jest taki mięciutki, no i przypomina o tobie i pachnie tobą, więc ja dzisiaj tutaj się lokuję. W takim razie dobranoc. Dobranoc.